Sigma 1018 f2.8 Contemporary to ultraszerokokątny, zmiennoogniskowy obiektyw dedykowany do bezlusterkowców Canon z matrycą APS-C. W przeciwieństwie do zaprezentowanego końcem czerwca bezkonkurencyjnego obiektywu Sigma 1850 f2.8 Contemporary, ten obiektyw ma swojego systemowego konkurenta. Konkurenta, który jest szkłem ponad dwukrotnie tańszym, ze stabilizacją, ale w porównaniu do tej Sigmy jest ciemny jak noc. A Sigma pokazała, że można zrobić zmiennoogniskowy obiektyw szerokokątny ze światłem 2.8. Można? Można. Zanim jednak zaczniemy, krótki disclaimer. Sigma Polska podesłała mi ten obiektyw przed premierą, za co jestem im bardzo wdzięczny, ale w chwili publikacji tego materiału odesłałem go już z powrotem, nie odnosząc przy tym żadnych korzyści finansowych. Gdy formalności mamy już za sobą, wróćmy sobie do zaprezentowanego właśnie obiektywu. Sigma 1018 f2.8 Contemporary z magnetem Canon RF. W chwili publikacji tego materiału obiektyw jest już dostępny w przedsprzedaży w sklepach w sugerowanej cenie producenta 3290 zł. Jest to dokładnie taka sama cena, w której występuje on z bagnetem Fujifilm X i tak się składa, że miałem już przyjemność testować kiedyś na kanale ten właśnie obiektyw. Także jeżeli jeszcze nie widzieliście tego odcinka z Sigmą 1018 pod Fujifilm, to gorąco zapraszam Was do nadrobienia zaległości. Warto dodać, że kupując ten obiektyw u autoryzowanych polskich sprzedawców po zarejestrowaniu go na stronie dystrybutora otrzymujecie za darmo 3-letnią gwarancję. Szczerze mówiąc, gdy usłyszałem, że będzie okazja przetestować tą Sigmę, to mimo, że testowałem już ją pod Fujifilm, ucieszyłem się i skorzystałem z tej opcji bez zawahania. Nie spodziewałem się niczego nowego, wiem jak zachowuje się to szkło, ale byłem po prostu ciekaw, jak spasuje do Canona R50. I wiecie co? Nie zawiodłem się. Obiektyw jest uniwersalny, niezwykle lekki, ostry, a przy tym jasny. Do pełni szczęścia brakowało tak naprawdę tylko jednej rzeczy. I jak łatwo się domyślić, mowa tutaj o autofokusie. Ten Fujifilm no niestety nie rozpieszcza, a w Canonie, nawet w tak podstawowym aparacie jak Canon R50, dostajemy narzędzie, którym po prostu możemy pracować. Także jeżeli lubicie szeroko, to naprawdę będziecie zachwyceni. A kto lubi szeroko? No przede wszystkim vlogerzy, ale także ci, co zajmują się fotografią przyrodniczą, krajobrazową, a nawet reporterską. Powiedzmy sobie wprost, szkło nie należy do najtańszych, ale jest to jakość, za którą warto zapłacić. Jak już wspomniałem, największe plusy tego obiektywu to jego niezwykle kompaktowe wymiary oraz niska waga. W połączeniu z takim aparatem jak Canon R50 tworzy to naprawdę bardzo lekki zestaw, który nie ciąży nam nawet podczas całodziennych wycieczek. Nie ukrywam, chciałbym to powiedzieć o sprzęcie, który musiałem dźwigać, żeby nagrać ten odcinek. Sigma 1018 w połączeniu z Canonem R50 tworzy zestaw tak lekki, że nie ma nawet najmniejszego problemu, żeby kręcić się samemu podczas vlogowania tym aparatem, gdy aparat jest założony na gimbal. Obiektyw dostajemy zapakowany w gustowne, stonowane, kartonowe opakowanie. W środku znajdziemy osłonę przeciwsłoneczną oraz naturalnie obiektyw. Sigma 1018 f2.8 to, jak już wspominałem, obiektyw z serii Contemporary. Dla tych, którzy nie są zaznajomieni z nazewnictwem Sigmy, jest to taka linia obiektywów kompaktowych. Obiektyw wykonany jest poprawnie, nie ma absolutnie się do czego przyczepić, chociaż muszę przyznać, że ten czarny mat tak nie do końca pasuje do tego czarnego matu, który znajdziemy na obudowie Canona. Ale wiecie, to są detale. To są detale dla estetów i purystów, dla osób, którzy więcej fotografują swoje aparaty niż fotografują swoimi aparatami. Warto natomiast wspomnieć, że obiektyw jest uszczelniony przy bagnecie. Na obudowie nie znajdziemy przełączników, a pierścień zmiany ostrości umiejscowiony jest bardzo blisko obudowy aparatu.
Obiektyw ma ogniskowanie odwrotne do standardowego, to jest zamknięty w pozycji na 18 mm i wysuwa się do przodu, gdy przechodzimy na szerokie 10 mm. Idzie się do tego przyzwyczaić, ale jeżeli nie miałeś wcześniej styczności z takim obiektywem, no to możesz na początku być nieco zaskoczony. A gdy cały czas w trakcie tej recenzji myślisz sobie, no wszystko spoko, ale ponad 3000 za obiektyw do APS-C, to muszę oddać Sigmie to co jej i wspomnieć, że jest to obiektyw w dalszym ciągu produkowany w Japonii. Czy wolałbym, żeby obiektyw był kilka stówek tańszy, ale produkowany był w Chinach lub innych krajach o wątpliwej kontroli jakości? No nie do końca, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że jest to droga bez powrotu, a co made in Japan, to made in Japan. A jeżeli już mówimy o kasie, to tak jak mówiłem na początku, materiał nie jest sponsorowany przez Sigmę, a ja nie mam z tytułu nakręcenia go żadnych korzyści. Także jeżeli podoba Ci się to, co oglądasz i miło Ci się spędza ze mną czas, zostaw proszę subskrypcję na kanale, łapki w górę i komentarz po sobie, co pomoże w rozwoju tego kanału. A jeżeli chciałbyś zostawić po sobie coś więcej, to możesz skorzystać z opcji podziękuj, tak aby w zimie nie musiał nagrywać filmu w czapce. Sigma RF1018 jest naturalnie obiektywem powstałym przy współpracy Sigmy z Canonem. Oznacza to ni mniej, ni więcej tyle, że obiektyw w pełni komunikuje się z aparatem, czy to jeżeli chodzi o pracę autofokusa, czy zapisywanie danych typu EXIF. Oprócz tego do naszej dyspozycji wbudowana jest korekta zarówno winiety, aberracji chromatycznej i dyfrakcji. Ja jestem team JPG, ale jeżeli robisz zdjęcia w RAWach, to taki profil korekty jest już dostępny chociażby w pakiecie Adobe Lightroom. Osoby, które więcej filmują niż fotografują, powinny wygodnie rozsiąść się w swoich fotelach i wyregulować odbiorniki, bo jest to obiektyw wręcz stworzony do pracy na gimbalu. W połączeniu z bardzo lekkimi aparatami APS-C Canona bez problemu wyważycie ten zestaw nawet na najtańszych gimbalach DJI, chociażby takim DJI Ronin SC, z którego w dalszym ciągu korzystam. Aparat z tym obiektywem wyważa się na gimbalu bez zająknięcia i jest to dokładnie to, czego się spodziewałem, a filmowanie tym zestawem należy do naprawdę przyjemnie. Dlatego jeżeli rozważasz filmowanie Canonem, ale masz aparat APS-C, nie posiadasz jeszcze pełnej klatki, to jest to zestaw, który zdecydowanie powinieneś wziąć pod uwagę. Nie ma co ukrywać, wybór obiektywów ultraszerokokątnych do aparatów APS-C Canona jest raczej ubogi. Sigma konkuruje tutaj tak naprawdę tylko z jednym systemowym obiektywem i choć przyznam, że jest on na rynku już około rok, to nie spotkałem zbyt wiele osób, które go zakupiły i chwalą się w internecie zdjęciami wykonanymi przy pomocy takiego zestawu. Choć jest to obiektyw tani, to światło 4,5 do 6,3 mnie skutecznie zniechęca nawet do testu. I cóż, wychodzi na to, że innych także. Reklamowany był jako tani obiektyw do vlogowania, a stabilizacja miała to wspomagać. Tylko że jeżeli miałbym już vlogować zestawem ze światłem 4,5 do 6,3, to nie ma dla mnie znaczenia, że jest tani zestaw, bo tak naprawdę nie chciałbym tego robić. Sigma 1018 jest obiektywem o zupełnie innym charakterze. Choć mowa tu o serii Contemporary, to dostajemy tu naprawdę fantastyczną jakość, bardzo kompaktowe rozmiary i bardzo jasne światło. Trzeba za to odpowiednio zapłacić, ale w zamian dostajemy produkt bezkompromisowy i według mnie bezkonkurencyjny.